Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, przygotowałem dzisiaj dla Was rozgrzewkę nóg, tak krok po kroku, jak ona powinna wyglądać. Oczywiście nie będzie to taka całkowita rozgrzewka, ponieważ będzie ona zależała od tego, co na danej jednostce treningowej będziemy ćwiczyć. Czy to będą pistolety, czy przysiady ze sztangą. Więc postarałem się wybrać taki ogół ćwiczeń, które warto wykonać przed każdym treningiem nóg. Zapraszam. Naszą rozgrzewkę powinniśmy zacząć przede wszystkim od podgrzania temperatury ciała, czyli zwiększyć naszą termogenezę mięśni. W takim celu, żeby też odpowiednio dogrzać nasze stawy, zakres ruchomości, zwiększyć właśnie tą termoregulację w naszych stawach, żeby ten ślizg tkankowy był lepszy. W tym celu polecam przede wszystkim jakiś lekki trucht, bieganie na bieżni czy w terenie, około 3 do 5 minut, czasami może być 6 minut, jeśli macie czas, 10 minut. Może to też być skakanka, może być też to wioślarz lub to, na co macie ochotę, byleby Was to nie zajechało, tylko rozgrzało. Po pierwszej części rozgrzewki przechodzimy do dynamicznego rozciągania, które będzie polegało na odtworzeniu procesów pamięciowych naszych fizjologicznych zakresów ruchu, jakie posiadamy. W tym ćwiczeniu ustawiamy miednicę w przodopochyleniu specjalnie po to, aby na maksymalnym zakresie wyciągnąć z mięśni kulszowo-goleniowych jak najwięcej. Powtarzamy około 8-10 powtórzeń. Staramy się iść miednicą do tego momentu, aż nie zacznie nam się ona podwijać do tyłu pochylenia. Jeśli zacznie się podwijać, to wykonujemy wyprost stawu kolanowego i wracamy do pozycji wyjściowej. Kolejne ćwiczenie to będzie pozycja wykroku. Ustawiamy jedną nogę przed sobą, patrzymy na to, aby kolano było w jednej osi ze stopą i następnie możemy je wypierać w kierunku zewnętrznym, aby otworzyć bardziej biodro. Istotne jest, aby pierwsza głowa kości śródstopia nie oderwała się od podłoża. Druga noga, która jest z tyłu, ma być maksymalnie doprostowana w stawie kolanowym. Dodatkowo opieramy się jedną ręką, a drugą otwieramy dynamicznie naszą klatkę piersiową i mobilizujemy nasz kręgosłup w płaszczyźnie poprzecznej, wprowadzając ruchy rotacji. Podążamy wzrokiem za dłonią. W ten sposób z każdym kolejnym powtórzeniem będziemy mogli coraz bardziej otworzyć naszą klatkę. Powtarzamy około 8-10 powtórzeń na każdą ze stron. Następnie przechodzimy do mobilizacji naszych przywodzicieli, które bardzo często są skrócone. Kręgosłup ustawiamy neutralnie. Nie chcemy tu żadnych garbów w odcinku lędźwiowym czy piersiowym, bo będzie nam to tylko ułatwiało ruch, a nie o to nam chodzi. Chcemy pracować na pełnych zakresach. Staw kolanowy ma być wyprostowany oraz stopa nie może nam uciekać do pronacji, czyli do wewnątrz. Podążamy ręką do kolana oraz przeciwlegle otwieramy klatkę piersiową, podążając znowu wzrokiem za dłonią, poszerzając nasz zakres ruchu z każdym kolejnym powtórzeniem. Polecam trzymać izometrię, kierując wzrok na kciuka w ostatnich fazach ruchu około 5 sekund. Po około 6-8 powtórzeniach możemy oddalić naszą nogę o około 5 cm do tyłu, zwiększając sobie zakres ruchu. Następnie pozostając w tej pozycji możemy od razu przejść do aktywacji mięśni pośladkowych, a dokładnie mięśnia pośladkowego średniego, który jest bardzo ważnym mięśniem stabilizującym nasz staw biodrowy. Przenosimy wyprostowaną kończynę od boku do tyłu, angażując również mięsień pośladkowy wielki w wyproście stawu biodrowego. Ważne jest, aby nie kompensować ruchu, np. uciekając biodrem do boku lub garbiąc się w plecach i doprowadzając do nadmiernej kifozy, czy też do nadmiernej lordozy. Wykonujemy około 5 powtórzeń. Pozycja gołębia. Świetne ćwiczenie na otwarcie biodra i mobilizację naszej rotacji wewnętrznej oraz zewnętrznej w stawie biodrowym. Staramy się trzymać plecy proste i powoli przekładać nogi ze strony na stronę. Następnie zostajemy po jednej stronie i mobilizujemy rotatory zewnętrzne. Łączymy to razem z otwarciem naszej klatki piersiowej oraz mobilizacją odcinka piersiowego kręgosłupa. Podążamy wzrokiem za kciukiem i trzymamy izometrię około 5 sekund w ostatnich fazach, tam gdzie jesteśmy w stanie widzieć nasz kciuk. Z każdym kolejnym powtórzeniem powinniście poczuć, jak wasze zakresy się poszerzają. Istotne jest, aby nie tracić ani na moment z oczu waszego kciuka. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ samym naszym wzrokiem możemy wpływać na regulację tonusu mięśniowego, poprawiając efektywnie zakresy przed treningiem. Następnie zakładamy nogę na nogę i mikrodynamicznymi ruchami mobilizujemy nasze rotatory zewnętrzne. Powtarzamy około 20 powtórzeń. Stopę wypychamy do góry, natomiast kolano tej samej nogi staramy się spychać w kierunku dolnym do podłoża.
Adekwatnie, jeśli poprawiamy naszą rotację zewnętrzną, to musimy również zadbać o rotację wewnętrzną w stawie biodrowym. W tym celu wciskamy kolano w podłoże i staramy oderwać się stopy od podłogi. Dodatkowo, aby wydłużyć czas pod napięciem, to w ostatniej fazie ruchu trzymamy izometrię około 2-3 sekundy lub jeśli chcecie, to możecie dłużej trzymać. Z każdym kolejnym powtórzeniem wasz zakres powinien się powiększać. Powtarzamy około 8 do 10 razy na nogę. Przechodzimy do głębokiego siadu. Siadamy tak głęboko, jak tylko potrafimy. Pilnujemy, aby nasze stawy skokowe nie zapadały się do wewnątrz, czyli do pronacji. Kolana wypieramy na zewnątrz. To ćwiczenie świetnie sprawdzi się w mobilizacji naszego stawu skokowego, kolanowego oraz biodrowego. Czyli mamy tak naprawdę cały kompleks. Ale żeby jeszcze bardziej sobie pomóc, to możemy w tej pozycji utworzyć klatkę piersiową i zmobilizować nasz odcinek piersiowy kręgosłupa w płaszczyźnie poprzecznej. Pamiętamy, aby podążać wzrokiem za dłonią. Wszystko to potem dobrze przełoży się na trzymanie sztangi w formie back squat. Jeśli nie mamy zbyt dobrego zakresu ruchomości w stawie skokowym, a dokładniej w zgięciu grzbietowym stopy, to na początku możemy ułatwić sobie sprawę, przechodząc na przyrząd, który będzie pod nachyleniem. W tym ćwiczeniu będziemy otwierać nasz staw biodrowy, stojąc na jednej nodze. Łapiemy za słup lub coś podobnego i wykonujemy rotację w stawie biodrowym oraz w tułowiu. Bardzo ważne jest, aby pilnować pozycji kolana oraz stopy. Bardzo często w tym ćwiczeniu kolano oraz stopa lubią zapadać się do wewnątrz, kompensując ruch i ułatwiając go. Pilnujemy, aby kolano i stopa pozostały w jednej osi. Dla prawdziwych kozaków polecam wersję bez trzymania słupa, która będzie wymagała od nas nie lada sprawności i koordynacji. Powtarzamy około 5 do 6 razy. Odwodzenie nogi do boku, stojąc jednonóż. Zakładamy minibanda między kolana i wykonujemy odwodzenie nogi pod kątem około 45 stopni do tyłu. Jest to jedno z moich ulubionych ćwiczeń przed każdym treningiem nóg, czy też przed bieganiem. Angażuje nam mięśnie goleni, m.in. mięsień strzałkowy długi, mięśnie stopy, mięśnie czworogłowe oraz m.in. mięsień pośladkowy średni, który będzie musiał nam stabilizować biodro, żeby się nie zachwiać. Możemy przytrzymać izometrię około 2 sekundy przy każdym odwiedzeniu, aby bardziej zintensyfikować ćwiczenie oraz podnieść palce stopy, żeby zmniejszyć pole podporu, tym samym utrudniając ćwiczenie. Wykonujemy około 8 do 12 powtórzeń na nogę. Przechodzimy do funkcjonalnych ruchów i łączymy wykrok z przysiadem. Płynnie staramy przechodzić się z wykroku do przysiadu z zachowaniem techniki. Powtarzamy tyle razy, aż poczujemy, jak zacznie palić nas po nogach. We wszystkich ćwiczeniach oczywiście pamiętamy, aby mieć zaangażowany tułów do pracy. Następnie przechodzimy do plyometrii w celu wysłania sygnału układowi nerwowemu, żeby był gotowy do pracy na pełnych obrotach. Najpierw możemy zrobić to na prostych nogach i sztywno odbijać się, włączając mięśnie łydki do pracy oraz poprawiając reaktywność naszego Achillesa. Wykonujemy 3 do 4 serii po 5 takich szybkich i technicznych odbić. Ostatnim ćwiczeniem będzie przysiad z wyskokiem, czyli również plyometria, tyle że na większym zakresie ruchu. W tym celu najpierw akumulujemy energię, żeby następnie rozładować ją w skokach. Pilnujemy techniki i wykonujemy około 6 do 10 mocnych wyskoków. Praktykujcie, korzystajcie, jeśli materiał Wam się podobał, zostaw łapkę w górę, udostępnij dalej, subskrybuj i zostaw coś po sobie na kanale. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych poradnikach. Cześć!